GVM SD300B Pro to budżetowa lampa skierowana do profesjonalistów. GVM to skrót od Great Video Maker i to od początku po tej nazwie możemy wnioskować, że to będzie lampa przeznaczona właśnie dla ludzi, którzy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. W zestawie razem z lampą dostaniecie zasilacz sieciowy razem z przewodem do niego, instrukcję obsługi, czaszę oraz taką fajną torbę, żeby to wszystko pomieścić. Moc, którą ta lampa nam dostarcza, to aż 300 W. Jest ona oferowana w zakresie od 2700 do 6800 kelwinów, czyli mamy tutaj bardzo szerokie spektrum temperatury tego światła. A o tym, że to światło jest bardzo dobrej jakości, świadczy m.in. fakt, że ma wysoki współczynnik CRI i TLCI na poziomie powyżej 97. Regulacja temperatury tego światła odbywa się co 50 kelwinów, natomiast regulacja natężenia tego światła jest regulowana co 1/10, co pozwala nam bardzo precyzyjnie dobrać sobie właśnie moc tego światła do aktualnego stanu, do aktualnej sceny. Oprócz regulowanej temperatury barwowej lampa oferuje nam dodatkowo 12 efektów świetlnych, z którego w każdym możemy regulować natężenie tego efektu, czyli jego szybkość oraz właśnie tą temperaturę barwową możemy sobie w nim zmieniać. Jeżeli chodzi o jakość budowy tej lampy, to tutaj również nie mamy się do czego doczepić. Cała lampa to w zasadzie mieszanka dwóch tworzyw. Metalu, w tym wypadku aluminium, no i oczywiście tworzywa sztucznego w postaci jakiegoś plastiku. Ale naprawdę nie ma się tutaj do czego doczepić. To wszystko jest bardzo dobrze wykonane i bardzo dobrze spasowane. Nie widzę, żeby tutaj cokolwiek gdzieś były jakieś szpary, niedociągnięcia. Naprawdę lampa wykonana jest na wysokim poziomie. Dodatkowo takiego charakteru dodaje jej ten czerwony kolor. No widać od razu, że to jest taka lampa, która kieruje się w rynek premium, tak, filmowców. I te detale świadczą, że ona naprawdę może mieć wzięcie na rynku. Po jednej stronie mamy nadrukowany model tej lampy, natomiast po drugiej stronie, jak sobie ją obrócimy, mamy logo. Co fajne, to logo po włączeniu lampy jest podświetlane, czyli tu widać tutaj, że naprawdę GVM zadbało o fajne detale, takie smaczki, które sprawiają, że ta lampa naprawdę bardzo ładnie wygląda i będzie na siebie zwracała na planie uwagę. Sercem tej lampy jest oczywiście dioda COB LED, o właśnie wspomnianej wcześniej mocy 300 W. Z przodu lampy mamy oczywiście standardowe mocowanie typu Bowens, co jest bardzo dobrą informacją, bo lampa będzie kompatybilna z całym szeregiem, z właściwie wszystkimi akcesoriami oferowanymi na właśnie mocowanie Bowens. Czy to będą softboxy, czy to będą jakieś strumienice, czy to nie wiem, będą jakieś dodatkowe soczewki skupiające to światło. Wszystko możemy sobie tutaj zamocować i cieszyć się w pełni modyfikowalnym światłem. Przy takiej mocy lampy na pewno będzie potrzebne aktywne chłodzenie i tutaj GVM zdecydował się stosować wiatrak. Wentylator, który jest zamocowany z dołu obudowy, przeciąga powietrze przez radiator i wlatuje z góry obudowy. Pozwala to szybko i efektywnie chłodzić lampę. I to, czym chwali się GVM, to to, że ta lampa, że ten wentylator w zasadzie pracuje dosyć cicho, co jest dosyć ważne przy ujęciach, gdzie na przykład mamy gadające głowy, no to wtedy nie chcemy, żeby coś nam na planie szumiało, bo chcemy mieć dobry dźwięk. No to tutaj w tym wypadku raz, że możemy sterować tym wentylatorem, bo możemy sobie regulować jakby jego natężenie pracy, tego jak on wydajnie ma chłodzić, jak on cicho ma pracować, oczywiście tutaj kosztem wydajności tego chłodzenia, ale przy takich ważnych ujęciach, ważnych setkach, no na pewno będzie fajnie sobie to zejść troszeczkę niżej w tą opcję silent, żeby właśnie słyszeć dokładnie to, co mówią, żeby ten dźwięk był bardzo wyrazisty i niezakłócony przez jakieś szumy. Ustawianie kąta w tej lampie odbywa się za pomocą dwóch pokręteł. Mamy je po obydwu stronach. Obydwa te pokrętła jakby mają tą podstawę ząbkowaną, czyli możemy precyzyjnie ustawiać sobie kąt lampy i po zablokowaniu tych osi, nawet jeżeli zamontujemy sobie jakiś ciężki modyfikator z przodu, mamy pewność, że ta lampa będzie nam się trzymała, że to nie będzie gdzieś tam samoczynnie nam po jakimś czasie opadało. Kolejną fajną rzeczą jest to, że na jednym jakby z ramion uchwytu tej lampy mamy możliwość zamocowania sobie naszego zasilacza. Odbywa się to za pomocą złącza typu V-mount, tak jak w bateriach V-lockach popularnych. Montujemy sobie tutaj zasilacz i wtedy mamy dla niego poszanowanie, bo nie będzie się gdzieś tam włóczył po ziemi, nie będzie się obdzierał, niszczył, tylko jest jakby zawsze na swoim miejscu i to też jest bardzo fajne, za to plus dla GVM-a.
Z tyłu lampy znajduje się wyświetlacz, na którym mamy pokazane jakby wszystkie parametry lampy, począwszy od tego, jaką moc i temperaturę światła mamy właśnie ustawioną, poprzez ewentualne efekty. Samo sterowanie odbywa się za pomocą 4 przycisków i 2 pokręteł. Jedno pokrętło jest odpowiedzialne za ustawienie mocy i tak jakby zatwierdzanie poprzez kliknięcie. Za pomocą drugiego pokrętła możemy sobie regulować temperaturę barwową. Włącznik on-off i 3 złącza. Jedno do zasilania i 2 złącza DMX-owe, czyli generalnie tą lampę możemy podłączyć sobie do większego zestawu lamp, do jakiegoś miksera światła. Możemy tworzyć między nimi sieć, żeby sobie sterować właśnie całą sceną, prawda? Nie tylko pojedynczą lampą, co jest kolejnym plusem i świadczy o tym, że ta lampa jest skierowana właśnie dla profesjonalistów, którzy znają się na świetle, którzy potrafią łączyć światło, modyfikować je i ustawiać poszczególne efekty dla poszczególnych lamp. Po włączeniu lampy mamy 3 tryby do wyboru. Możemy wybrać sobie standardowy tryb CCT, w którym ustawiamy sobie temperaturę światła oraz jego natężenie. Możemy wybrać sobie tryb Source, w którym mamy możliwość wyboru sobie jakby charakterystyki naszego źródła światła. Możemy sobie wybrać, żeby nasza lampa świeciła jako żarówka, jako świetlówka, jako lampa HMI, jako halogen. Możemy dopasować sobie jakby scenę, żeby to było jakby pochmurne niebo, czy też słoneczny dzień. W każdym z tych trybów możemy sobie dopasować moc tego światła, natomiast sama temperatura i charakterystyka tego światła jest już jakby z góry zdefiniowana przez dokonanie wyboru tego źródła, który właśnie kliknęliśmy. No i trzecią opcją, jaką możemy sobie wybrać, są oczywiście efekty. Ta lampa ma wbudowane 12 efektów. W każdym z tych efektów możemy sterować jasnością światła, czyli jego natężeniem, kolorem tego światła, czyli temperaturą barwową oraz szybkością, czyli tym, jak ten efekt będzie szybko nam na przykład migał. Oczywiście GVM udostępnił nam też aplikację, za pomocą której możemy dosłownie ustawiać sobie każdy parametr tej lampy, co bywa bardzo wygodne, zwłaszcza w momencie, kiedy lampa jest na wysokim statywie i nie chcemy za każdym razem, jeżeli chcemy na przykład zmienić moc światła, jej ściągać, no to wtedy sterujemy sobie z aplikacji, w której również możemy budować sceny, łączyć wiele lamp jakby w jedną scenę i możemy każdą z tych lamp sterować sobie jakby osobno. Mamy też dostępne krzywe światła, żeby jeszcze precyzyjnie dopasować sobie właśnie tą charakterystykę światła do sceny, którą aktualnie robimy. SD300B Pro została wyceniona poniżej 1300 zł, co czyni ją tak naprawdę liderem w tym przedziale cenowym. Myślę, że ciężko będzie znaleźć lampę z lepszymi parametrami, z taką mocą 300 W poniżej tej kwoty. No chyba oczywiście, że mówimy o rynku używanych lamp, no ale nie o to w tym chodzi. Jeżeli mamy możliwość kupienia nowej lampy z dobrym źródłem światła, z wieloma efektami, z możliwością sterowania z aplikacji, no to tutaj chyba nie ma co oszczędzać. Podsumowując, GVM SD300B Pro to lampa, która znajdzie zastosowanie wśród zarówno profesjonalistów, jak i ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze światłem na planie, dlatego że możemy dopasować sobie światło do w zasadzie każdego innego źródła. Mamy możliwość bardzo płynnych, bardzo precyzyjnych regulacji tego światła. Możemy stosować w zasadzie wszystkie modyfikatory dostępne na rynku z mocowaniem Bowens, dlatego ta lampa jest tak wszechstronna. Ma bardzo dobrej jakości światło i bardzo mocne światło, co sprawia, że ta lampa będzie naprawdę niezawodna. A jeżeli ten materiał się Wam podobał i chcielibyście zobaczyć więcej takich treści, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz, zostawcie jakiś ślad po sobie i do zobaczenia wkrótce. Siema!